chcieliśmy Wam pokazać nasze pola, jak wyglądają po przejściu kurek, które były tutaj ponad miesiąc temu, już troszeczkę więcej, i efekty, można tak powiedzieć, kurzyńca, jak kurzyniec wpływa na glebę, na trawę, jak ona się zachowuje, jak ona odrasta. Pierwsze cięcie. Może nie najlepszy nóż. Na pewno nie najlepszy. Mówisz? A, bo to z ząbkami to w ogóle nie wracamy to chyba. No całkiem ładna. Chyba normalnie. No normalnie piękna dynia. Sól się wydostawała z naszych filtrów, ale my już to zmieniliśmy i wąż jest znacznie dłuższy, idzie na drogę i na drogę się wylewa. Albo nie. Nie da rady. Wszystko schodzi się, wiesz, to dopiero zaczynają się podkręcać. Chodźcie. Gdzie? Suwać się, dziewczyny. Chodźcie, gamońce. No chodźcie. Dobra, kochanie, musisz jakoś się sprężać, bo one mnie zaatakują zaraz. No. Nie. Ode mnie z dala. No nie, no odejdźcie ode mnie. Sio. Nie. Nie podchodź do mnie, nie. Dobra. Już? Jestem wolna? Ale pięknie. Dzień dobry, witamy się z Państwem z samego rana. Pierwsze co, no to wiadomo, już dziewczyny nas tutaj wzywały. Jak okno tylko roletę podnieśliśmy, one słyszą to. To są takie skubane uszy mają, nieduże, ale słyszą nas. No i co, no trzeba się z nimi przyjść, tutaj oporządzić je. Najgorsza to jest chyba Bella, zawsze ją to chyba cycuszki cisną. To jest komedia, no naprawdę komedia. No przecież znacie rutynę, aby za każdym razem to samo. Dobra, no masz jednego chrupka. Dobi, słuchaj, tu już jesteś tak kwadratowa, że bardziej kwadratowa nie może. To byś trochę mniej jadła, to byś mniej może sraczki dostawała. Dokładnie. Oj, trzeba czyścić to wszystko.
Proszę? Trzeba wszystko czyścić. Ja wiem, no jest tutaj wiaderko, bo widzisz, są naleśniki, co nie? No, są i naleśniki, i górę trzeba, i jak one na tej górze nasrały, na swoim miejscu gdzie śpią. Brudasy cholerne. Ojejciu, faktycznie. Na żartę. No, Na żartę powiem wam, jak bąki te pola nasze, mimo że deszczu tu już chyba nie od miesiąca, nie wiem, ale długo, to wariują. My oczywiście od czasu do czasu podlewamy, to nie jest tak, że nie ma my deszczu. podlewamy, no kochanie, podlewaliśmy je wtedy, jak zlewałeś je, prawda? Już. A tam ma rzepa jednego. Gdzie? Rzepa ma na tyłku, no wiesz, te takie co się tak... A, no. Nic nie zrobię. Mamy, jak widzicie, pulpeta na dole. Pulpet też czeka na swoją moment. Nie jesteś w stanie go teraz pokazać. Nie, za nisko. Za nisko. Znaczy za bardzo... Nie, bo on czeka tutaj na swoje cuksy. Może da radę. O, to widzicie? No cuksy czeka. No cuksy czeka chłopak. Tak, one nawet potrafią cię, jak ja idę do nich i kozy już mnie widzą, biegną tam z pola, ze środka pola, wiesz? Potrafią przylecieć wszystkie. Wiedzą, że jest o porządek z nami, nie? I żeby być Tak, tak, tak. Robię sobie teraz przez sitko i w domciu tak samo. No nie myślę, że tylko tutaj, ale bo to zawsze jakiś włosek, ktoś wpadnie. Ale już jest na tyle duże, że Tak, no ale ono już jest bardzo mega duże, czyste. że już prawie czyste jest. Bo to jest oczywiście do mleka sitko. Tak, tak, do niczego innego. I fajnie by się spasowało, wiesz, do wiaderka. No zobacz, no 2 włosy są. No słuchajcie, przy kozach, przy takich szczególnie włochatych, no nie ma co ukrywać. No, Zawsze coś wpadnie, dlatego po to są sitka. Kiedyś chyba nasze babcie to przez pieluchę chyba taką, no coś Przesiewały. przesiewały, przesiewały, nie przesiewały, tylko Przelewały. przecedzały. Marta, ty dużo jesz, a mleczka tak jakby Nie. mogło być więcej. Marta nie jest taką mleczną Dobra kozą, mleczna, no. ale wiecie, każda z nich ma swoją zaletę. Marta jest mimo wszystko, że mało mleka daje, przywódczynią tutaj, dlatego jeszcze ma Ale rogi. Jest stabilną. spokojna w miarę, chyba że faktycznie ktoś jej wejdzie w drogę, jeżeli chodzi o jedzenie, do koryta dojście, no to ona musi być pierwsza, no jako przywódczyni, ale bez powodu nie bodzie. I tutaj trzyma w szachu wszystko, całe towarzystwo. Zdrowe, fajne koźlaki ma, to też trzeba, no, zawsze ma bliźniaki, prawda? A nie. Czy to właśnie Bella ma Widzicie? bliźniaki? Właśnie nie, Bella miała. Bella, kochanie. Dlatego ona jest lepiej. Zawsze Bella ma bliźniaki, tylko Bella ma bliźniaki. Czyli dlatego więcej też mleka daje. No, ale nie, kuleczka, tak samo, kuleczka nie miała bliźniaków, A dawała dużo a mleka. dużo dawała. Po No prostu. to pokliczkane wszystko. No i widzicie, tak każda koza coś sobie ma. Kuleczka znowuż, ona zawsze wszędzie wejdzie i sobie coś zrobi. No, ale znowuż dużo mleka daje i jest największą przytulaską, największym naszym pieszczochem. A widzicie kolejkę? No, I ona tak stoi, patrz jak czeka. Tylko żeby Marta zeszła i ona od razu się ładuje. tak. Widzisz? No, Jak to sprawnie idzie? jaki automat? A jak kiedyś się szarpaliśmy, co nie? Tak, tak. Patrzcie, bo wam posprzątał szybciutko te klocki.
brudacy. No jak tak można codziennie to samo? Idealnie i one mogłyby, szczerze mówiąc, się wydostać, ale delikatne też przytrzymanie i wiedzą, że nigdzie nie pójdą. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda. Dobrze. To co, idziemy do naszej klatki? Szybko zrobimy klatkę. Najwyższy czas ją przestawić na swoje ala miejsce. I właśnie pogadamy wtedy o naszych polach. Popatrzcie, jak nasze pola... Nie, tędy. No. Przechodź. Jak nasze pola wyglądają w dobie suszy. Patrzcie tutaj. Ten placek co widzicie, to sól się wydostawała z naszych filtrów, ale my już to zmieniliśmy i wąż jest znacznie dłuższy, idzie na drogę i na drogę się wylewa, ale będziemy też to monitorować. Wiecie, że na przykład nie popaliło nam lip. No takie, jak się ma własne filtry, jest to pewna upierdliwość, bo często ludzie mają filtry, mają kanalizację taką własną, znaczy tą miejską i wiecie, tą wodę z solankę się puszcza tam. Popatrzcie, jakie mamy wspaniałe pola generalnie. To zobaczcie, jaki jest tutaj wysoki przyrost. Myślę, że no tutaj ma spokojnie, Marcin, jak to uważasz, gdzieś tak 30 cm, myślę, że chyba lekko. I widzimy, że ta trawa ma naprawdę taki intensywny, zielony kolor. Było dostarczono tutaj tyle azotu i wzrost jest jej naprawdę w naszych oczach dużo lepszy, dużo większy. Mimo, że nie pada. Mimo, że nie pada. Wiadomo, na samym początku, jak były te odchody kurek, no to jednak wyglądało to marnie i mizernie. Możecie się zastanawiać na samym początku, o, palę trawę, co ja robię, tak że może wygląda. być tragedia. Tak to faktycznie wygląda. Tylko zaznaczamy, że w ostatnich 2 tygodniach my kurki już przestawialiśmy 2 razy dziennie, z tego względu właśnie, że tak dużo azotu dostarczały do gleby. To jest jedno. My zlewaliśmy za każdym razem, jak przestawialiśmy klatkę, zlewaliśmy to wodą. Więc to nie jest tak, że tutaj od ilu, Marcin, tygodni nie ma deszczu? No chyba od miesiąca. Nie, od ponad... miesiąca już może nie mieć, ale ja czasami tutaj niosę spryskiwacze, wiecie, i, tak, spryskuję, ale wiadomo, no to takie jest tam godzina spryskiwacza, to nie jest za dużo. To nie jest za dużo. Ale ratujemy od totalnej suszy. Ratujemy, ale myślę, że to też podlewanie, to co robiłeś, zlewanie gleby zaraz po przestawieniu klatki, to naprawdę dużo pomagało, bo raz, że ten azot, wszystko wchodziło do środka, prawda, tak. i nawadniało, i w tym momencie tamto pole, no właśnie, nie było nawożone i wam pokażemy, nie było jak nawożone. wyglądają. I możecie doskonale zobaczyć różnicę, jaka jest pomiędzy właśnie polami. Tu już nie było, tu już, ta część już przestaje być, tak, już jest rzadsza. My widzimy tutaj nawet po kolorystyce, możecie zobaczyć, że raz, że tutaj jest ta trawka krótsza, taka popatrzcie, jaka jest krótsza i rzadsza. Mimo wszystko, że my też jak czasami kosiliśmy, to my zawsze ściółkujemy, my zawsze staramy się dokładać, nigdy nie zbieramy siana, jak wiecie. Tak, ale efekty kurzyńca na glebę są naprawdę niesamowite, rewelacyjne. O. I to jest wyskubane pole, ale na którym nie było jeszcze owiec. Ciężko wbić się, dziura. Ona jest duża.
Klaudia idzie z tobołami, wraca z targu. Sprzedałaś coś? Siebie. Eee, Sprzedałam kozą. to znowuż pieniędzy nie Co? będzie. To znowuż pieniędzy nie będzie. No, nie będzie. Ojej, wiesz co, te upały dają popalić, co? Tanciu, ja nie mam jak przechodzić gruba torbo, no. No i co się cieszysz, i co się No to cieszysz? zawaleni deskami jesteśmy. No, to już nie ma jak się ruszać powoli. Czyli to był pomysł? Oj tak, zaraz Marcin się pożali, Klaudii, no. Klaudia chciała ci, dała ci pomysł, żeby obijać dom, Klaudia ci dała pomysł, żeby wyprowadzić się na wieś. W ogóle Klaudia dała ci wszystkie wspaniałe pomysły, co? Mhm. No. Vice versa. Dobrze. Słuchajcie, dzieciarnia. O. Już się zamierzałam do obcinania tych liści jakiś czas temu. Natomiast jak widzicie, no marnie ta dynia wygląda. Jest Jako liście, bo dynie są fajne. Tak, liście są porażone błącznikiem prawdziwym. Jeżeli macie to jakieś inne rośliny, jakieś warzywa blisko tego, to mówią, żeby te liście wycinać i palić, żeby nawet nie dawać ich na kompostownik. Natomiast wiecie, że to po prostu rozsiało nam się samoistnie tutaj. Kiedyś musiała Klaudia po prostu z garści rzucić ziarna dyni i to po prostu pojawił się cud u nas tutaj na tym zagajniku. Podobno ten mącznik prawdziwy występuje wtedy, kiedy jest duża wilgoć, no i nie ma takiego przewiewu wiatru. No jestem trochę zdziwiona, Bo tu jest przewiew wiatru. ponieważ no tutaj raczej wieje, chociaż może ten wał i tutaj ten kompostownik trochę teraz przysłania. I być może trawa, już teraz widzicie, rano ja w kaloszach jestem, rano ta trawa już ma no rosę, już jest wilgoć. Może dlatego właśnie powstała ta choroba grzybowa. Dobra, ale dyni mamy całą Dyni masę. mamy. Dobrze, ja już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Ja To myślę, może że- ja to wejdę, co? I po szybko, będę ciężkie sobie będę... Ja wiem, bez przesady, ale ja nie wiem, kochani, wiesz, czy one nie powinny jeszcze leżeć. No będą leżeć. Ale czy jeszcze... O, no zobacz, no piękna dynia, co? No. I to wcale nie jest I największa. to nie jest największa. Dobrze, ja to pozbieram. No, zobaczymy, która będzie tutaj. Tutaj widzę, że są takie fajniejsze. No to już chyba największa. Albo jedna z największych. O, i tam są dalej. No, Ciężkie? ale no, powiem Ci, że tak z 3 kilo chyba waży. Chociaż ja już teraz, wiesz, mam takiego powera w rękach, to dla mnie te 3 kilo to jak 5. Znaczy odwrotnie, 5 kilo jak 3. No. Też znalazłam informację na temat tego mącznika prawdziwego, że można robić takie wywary z tego, jak on się nazywa, w lesie rośnie. O, kochanie, te igiełki ma. Skrzyp polny. A, skrzyp O, polny. ze skrzypu polnego podobno można robić opryski, jak również i z mleka. Niektórzy też robią z sody, ale soda mi się jakoś tak wydaje, że raczej by paliła. Nie jestem pewna, ja tylko mówię, co wyczytałam, bo nigdy nie zrobiłam tego, ponieważ dynia należy do jednych z pierwszych warzyw, które wyhodowaliśmy u siebie na siedlisku. Same się wyhodowały. Same. Powiem Ci, że tutaj są jeszcze zawiązki owoców, szkoda. To związków owoców nie niszczy. No nie, tego nie niszczę, ale wiesz, przy tej chorobie ja nie wiem, czy coś wyjdzie. Wszystkie, to niech sobie żyją, tylko zabieraj te, co wiesz, dynie, które trzeba zabrać. Tak. Kozy nam nie zniszczyły, w ogóle nawet nie podchodziły za bardzo do liści, nie smakowały im, a wiecie, liście mają takie, trochę są takie bardziej chropowate i wydaje mi się, że to nie za bardzo je pociągało. Gdzie te dynie? Tutaj, tu masz Gdzie to 4, one? A, 4, tam są, 5, tamtą tu jest stronę. dyni. O. Wiem, tylko tak ciężko, wiesz, nie chcę Niszczyć. Dobra, ja ustawiam telefon, aparat i pomagam Klaudii. Tak, jeszcze kilka zostawiliśmy.
Ale piękne, no. Zobaczymy, co w środku jest. No zobaczymy, trzeba jedno rozkroić, dać kurkom i zobaczymy, co z tego wyszło. Tak, kurką, kuską będziemy nosić, te kuską, zwierzaki tak. będą miały znowuż tego. Nasrały? 3/4 ich jest. No tak, ich zasługa, Ich zasługa. prawda? Ich wspaniałych odbytków. No. No co dziewczyny, już koniec? Pojedzone? A owieczki zostały na tamtym polu. I te owieczki nie chcą wyjść. I później przyjdą z pełnymi brzuchami. Pierwsze cięcie. Może nie najlepszy nóż. Na pewno nie najlepszy. Mówisz? A, bo to z ząbkami to w ogóle nie wracamy to chyba. Zobaczymy, co tu będzie. Ty, no całkiem ładna. Chyba Ty, normalnie. no normalnie piękna dynia. Nie wiem, pachnie zieleniną. Nie powiedziałbym, że jakoś pachnie jak melon na przykład. No ale, oj tak, melon. Ale trochę pachnie. Dobra. No, dawaj, idziemy kurkom Idziemy damy. kurom dać. Kurki będą zadowolone. Czubatki łyse od tych kogutów. No. Po to mają te czuby, żeby im wyrywać. Dobrze, dobrze, dynie niech jedzą, bo tam są te antyrobaki, w razie czegoś jak Wiesz będą co, miały. ja myślę, że to najwięcej jest w tych pestkach dyni. Pestka, ale Nie? jedzą. Tak? I tłuste są pestki, Tak. takie nabite dynią. Pamiętasz, oglądaliśmy jakiś film i mówili, że właśnie mączka z pestek dyni jest na odrobaczanie. Między innymi. Dawaliśmy. Dawaliśmy, ale czy jakieś takie piorunujące efekty widzieliśmy? No raczej nie. Nigdy nie widzimy Myślę, że to piorunujących. chyba raczej jako prewencja, że można dodawać. Tak samo jak ziemię okrzękową. Mhm. Dobra, jedźcie sobie, róbcie sobie co chcecie. Dobrze, tato, my już sobie Dynia ma poradzimy. być cała pozjadana. Nie, bez obaw, bez obaw. Do jutra już jej nie Wiesz, będzie. one są świeżo po śniadaniu, więc Tak, to takie tak, jest dla tak. nich trochę nieoczekiwane. Po południu by było lepiej mi to przynieść. Mucą, popatrz jak ciągną. Zjedzą.